Siema, Sybilla Extreme Vocal i Falskord, rozkład na czynniki pierwsze. Jakiś czas temu wrzuciłem na kanał 2 filmy poświęcone tematyce Fright Screamu i dosyć szybko urodziła się potrzeba, żeby powstało również coś podobnego dotyczącego techniki Falskord, którą dzisiaj z chęcią wam przedstawię. Dobra, nieważne czy posługujemy się techniką Falskord, czy jakąkolwiek inną odmianą zdrowego dla nas i efektywnego w brzmieniu napierdolu, zawsze korzystamy z tego samego narzędzia, tego samego instrumentu, a mianowicie naszych fałszywych strun głosowych, znanych również jako fałdy przedsionkowe. Jest to ten sam instrument, to samo narzędzie, z tym, że wykorzystywane w nieco inny sposób. I o tym będę właśnie dzisiaj między innymi wam mówił. Zaczniemy od kwestii prozaicznej, a mianowicie tego, gdzie są nasze fałszywe struny głosowe, jak je pobudzić, jak je rozgrzać. Mówiłem o tym w co najmniej kilku innych poprzednich filmach, ale wychodzę z założenia, że powtarzanie jest matką uczenia się, więc wymęczę wam dupę tym jeszcze raz. Ok, jak znaleźć nasze fałszywe struny głosowe? Wystarczy, że weźmiemy 2 palce, jeśli mamy super cienkie paluszki, to nawet 3 i umieścimy je ponad naszą krtanią, mniej więcej tutaj. A następnie wydamy z siebie bardzo leniwy pomruk, bardzo leniwy dźwięk, z angielskiego pulse register, czyli po prostu najprostszy dźwięk z użyciem fraja, pobudzający nasze fałszywe struny głosowe, czyli przypomina delikatnie mruczenie lub skrzypienie, w zależności czy to jest wysoki czy niski dźwięk, i bardzo skutecznie rozgrzewa nasze fałszywe struny głosowe. Drugim sposobem, zdecydowanie bardziej łopatologicznym i prostszym, jest to, żebyśmy również umieścili nasze palce nad naszą krtanią i po prostu chrząknęli, tak jak gdybyśmy chcieli oczyścić nasze gardło. Czyli palce tutaj i chrząkamy. Jeśli czujemy wibrację tutaj nad naszą krtanią, delikatnie w okolicy skrzydełek naszego nosa, ewentualnie z tyłu gardła, oznacza to, że pobudzamy i działamy naszymi fałszywymi strunami głosowymi. I tu muszę zaznaczyć jedną ważną rzecz. Chrząkanie jest dobre jako demonstracja, narzędzie do tego, żeby zadziałać na naszą wyobraźnię, żeby sobie uświadomić, gdzie są nasze fałszywe struny głosowe, gdzie czujemy rezonans, wibracje, gdzie to wszystko się dzieje i rozgrywa, gdzie powstaje ten zachrypnięty dźwięk. Natomiast ostrzegam przed tym, żeby nie wykorzystywać tego zbyt często. Nie jest to ćwiczenie, jest to tylko demonstracja, która ma nam coś po prostu pokazać, udowodnić, gdzie to po prostu jest i że jest to bardzo łatwo dostępne. Na ćwiczenie fałszywych strun głosowych jest cała gama różnych metod i chrząkanie do nich się po prostu nie zalicza, dlatego nie chrząkajcie, kiedy już będziecie wiedzieć, gdzie są wasze fałszywe struny głosowe i jak je po prostu pobudzać. Skoro wiemy już, gdzie znajduje się właściwe źródło dla naszego przesteru w wokalu, dla uzyskania growla, screamu lub chrypy, możemy teraz przejść do kwestii wokalu czystego. I analogia jest tutaj bardzo podobna. Tak samo bierzemy 2 lub 3 palce, ale zamiast umieszczać je ponad naszą krtanią, umieszczamy je poniżej naszej krtani. Ponieważ kiedy mówimy lub czysto śpiewamy, na przykład I am the Prometheus, tragic figure in the stream, no to w tej chwili bardzo łatwo jest pod naszymi palcami wyczuć wibracje naszych prawdziwych strun głosowych. I dlaczego ja o tym mówię, dlaczego męczę wszystkim tym tematem dupę po raz kolejny? Jest to bardzo ważne, ponieważ Falskord nieco różni się technicznie od Fright Screamu i różnica ta polega na tym przede wszystkim, że Falskord jest techniką bardzo gardłową w brzmieniu, bardzo organiczną, bardzo taką grubo ciosaną i większą objętościowo niż Fright Scream. I przez tę właśnie gardłowość w brzmieniu wielu ludzi wpada w pułapkę i po prostu zaciska swoje gardła albo wywiera olbrzymi nacisk i presję na swoje prawdziwe struny głosowe, chcąc w ten sposób uzyskać efekt przesteru, efekt chrypy lub growla lub krzyku, i w krótkim lub w dłuższym czasie doprowadza się do tego, że po prostu głos
umiera, zostaje totalnie wyniszczony, my cierpimy, krwawimy i zdychamy jako wokaliści, a jest to zupełnie niepotrzebne. Dlatego zwracam uwagę na to, żeby kontrolować właśnie, gdzie znajduje się źródło naszego przesteru w wokalu. Czy są to fałszywe struny głosowe, które są do tego w gruncie rzeczy przeznaczone, a przynajmniej takie znaczenie nadaliśmy im my jako wokaliści, czy też posługujemy się naszymi prawdziwymi strunami głosowymi. No i po prostu jest to dla nas niezdrowe i nawet jeśli nie czujemy szybko tych efektów ubocznych, to i tak one prędzej czy później dopadną nas, dojadą nas i rozpierdolą po prostu jak gnój po polu. I jest to zupełnie niepotrzebne, dlatego zwracajmy uwagę podczas ćwiczeń, gdzie leży nasza chrypa. Czy są to fałszywe struny głosowe, czy nasze prawdziwe struny głosowe. Wystarczy po prostu ej! I badać. Ej! I badać główne źródło tych wibracji. Oczywiście wibracje rozchodzą się nie tylko po całym naszym gardle, aparacie mowy, ale po całym ciele. I trudno jest to po prostu ograniczyć czy uniknąć tego i jest to zupełnie niewskazane, bo jest to bez sensu. Natomiast chodzi o wykrycie głównego źródła tych wibracji i dla chrypy i growla powinny być to fałszywe struny głosowe. Oczywiście przy naszych prawdziwych strunach głosowych czujemy również rezonans, zwłaszcza jeśli dodamy no chrypę do czystego wokalu. I am the Prometheus. No to wtedy trudno nie czuć tych wibracji przy naszych prawdziwych strunach głosowych. Natomiast najważniejsze jest to, żeby zaczynając ulokować tę chrypę we właściwym miejscu, a tym miejscem są nasze fałszywe struny głosowe. Czujemy również rezonans, czyli wibracje dźwięku w okolicach skrzydełek naszego nosa, ewentualnie delikatnie z tyłu gardła i generalnie na naszej całej mordzie. Świetnym przykładem wokalisty, który korzystał z techniki false chord, jest Louis Armstrong, którego każdy z nas musi kojarzyć choćby przez piosenkę What a Wonderful World. Jego chrypa jest określana w książce Complete Vocal Technique mianem growla. Oczywiście nie jest to death growl, czyli tylko po prostu growl. Nawet Michael Jackson growlował według tej książki. W ogóle polecam bardzo wam. Ta książka jest zajebista i mało rzeczy w moim życiu, które przeczytałem na temat wokalu, tak bardzo mnie oświeciły i pomogły mi się rozwijać też pod względem wiedzy teoretycznej i przekuwania jej w praktykę. Tak czy inaczej, Louis Armstrong, jego chrypa, jego growl brzmi po prostu jak rozgniatane, rozgryzane krakersy, jest kurewsko mocna, gruba i dojebana i ja sam nie potrafię do chuja wafla tak napierdalać jak on. Nie, po prostu kurwa nie. Profanację wielkich przebojów mamy już za sobą, możemy pójść dalej, skoro się pośmialiśmy ze mnie. Przejdźmy teraz do przykładów false chordu. Jeśli chcecie posłuchać jak robią to zawodowcy, to przykładem chrypy oraz krzyku z użyciem false chord jest Corey Taylor ze Slipknota. Jeśli chodzi o thrash metal, to na przykład Tom Araya ze Slayera, Max Cavalera z Sepultury. Jeśli chodzi o growla, to na pewno George Fisher z Cannibal Corpse i Glenn Benton z Deicide. Chrypa bardziej lightowa. Seymour tripping was my way, so I made a big mistake. Try to steer once my way. Chrypa bardziej krzyczana, na przykład Sepultura. War for territory! False chord w wersji growl. Wysoki scream i false chord. Jak łatwo usłyszeć, chrypa i growl w false chordzie niekoniecznie są delikatne i to jest właśnie to, co odróżnia false chord od fraja. Kiedy zaczynamy z frajem, startujemy z bardzo słabym dźwiękiem i on stopniowo rośnie, jego moc rośnie. Natomiast z false chordem jest odwrotnie, zaczynamy od bardzo mocnych dźwięków i delikatność przychodzi z czasem, więc jest zupełnie odwrotnie. We fraju tę moc musimy budować, natomiast w false chordzie tę moc najłatwiej jest bardzo intensywno uzyskać na samym początku, natomiast trochę trudniej jest uzyskać delikatniejsze efekty, zwłaszcza jeśli chodzi o
śpiewanie z chrypką i jakieś lżejsze screamy. Najłatwiej jest po prostu uzyskać zwykłego, prymitywnego growla. Ponieważ gdybyśmy wzięli technikę false chord i zrobili z niej drzewo, no to u podstaw tego drzewa przy korzeniach byłby właśnie sam surowy growl i nic więcej, po prostu growl jako efekt wokalny. I później, kiedy opanujemy tego growla, możemy nałożyć na niego czysty wokal w różnych proporcjach i uzyskać chrypę hey, yeah! Albo scream hey! Wszystko jest kwestią po prostu proporcji pomiędzy ilością przesteru a ilością czystego wokalu. Im mniej czystego wokalu, tym bardziej zachrypnięty i przesterowany jest głos, bliższy krzykom lub growlowi, a im mniej jest tego przesteru, no to tym bardziej zbliżamy się do śpiewania z chrypą lub delikatniejszych po prostu krzyków na korzyść brzmienia czystego i bardziej melodyjnego. Więc jeśli chcemy ćwiczyć false chord, to najłatwiej jest zacząć to po prostu od nauczenia się samego efektu chrypy, samego nagiego growla. I później stopniowo na drodze ćwiczeń dodajemy do tego growla czysty wokal i mamy hey! Następnie pracujemy nad tym, żeby trochę zmniejszyć intensywność tego przesteru i zamiast hey! Mamy hey! Hey! Albo cokolwiek innego, jakieś pedalskie dźwięki możemy próbować z siebie wydawać, trochę skręcając w dół naszą gałeczkę z gainem, czyli naszym growlem, czyli naszym przesterem i bardziej skupiać się na tym, żeby to brzmienie było melodyjne i czystsze, aniżeli po prostu spuszczające w pierdol i solidny łomot! Bardziej delikatnie możemy podejść do sprawy, ale na samym początku najłatwiej jest nauczyć się napierdalać false chordem z bardzo dużą intensywnością. Czyli reasumując, łatwiej jest się nauczyć wow niż wow. Tym więcej możliwości pojawia się, im bardziej jesteśmy doświadczeni, a w kwestii false chordu więcej doświadczenia oznacza, że możemy generować nie tylko bardzo potężne, ostre i takie grube, solidne dźwięki, ale też trochę delikatniejsze i bardziej melodyjne, jako akcenty z chrypką, używane i nakładane na nasz czysty wokal. Tak jak już powiedziałem, różnica pomiędzy growlem, screamem a chrypą polega po prostu na proporcjach pomiędzy czystym wokalem a wokalem przesterowanym. Kiedy jesteśmy już doświadczeni, bez problemu możemy przechodzić od czystego dźwięku do growla, na przykład wow! Albo możemy też przejść z growla do czystego hey! Albo możemy też, nie wiem, przejść od growla do chrypy What's upon the cross? I w ten sposób możemy się po prostu bawić. Wszystko opiera się po prostu na proporcjach i musimy nauczyć się obsługiwać tę gałeczkę gainu naszego przesteru i umiejętnie po prostu się nią posługiwać, kiedy chcemy delikatną chrypę, to trochę skręcamy nasz przester, a chcemy mocniejszy krzyk, to po prostu podkręcamy gałeczkę do połowy, a chcemy growla, no to pizgamy na 3/4 albo na maksa i ten growl się po prostu uruchamia. No i w ten sposób możemy bawić się właśnie naszym false chordem. To jest różnica pomiędzy chrypą, krzykiem a growlem. Proporcje między czystym wokalem a wokalem przesterowanym. Na drodze ćwiczeń jesteśmy w stanie bez problemu opanować to i otworzyć sobie setki, jeśli nie tysiące różnych rozwiązań wokalnych. Dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliśmy się kilku rzeczy, jak zlokalizować nasze fałszywe struny głosowe, jak odróżnić, czy źródło naszej chrypy jest zdrowe, czy też po prostu opiera się na niszczeniu naszych prawdziwych strun głosowych, czyli po prostu nad krtanią są nasze fałszywe struny głosowe, a kolokwialnie mówiąc pod naszą krtanią znajdują się prawdziwe struny głosowe i źródło naszej chrypy decyduje o tym, czy robimy to prawidłowo i zdrowo dla nas, zwłaszcza w spojrzeniu długoterminowym. Wyjaśniliśmy sobie też, jakie są różnice między krzykiem, chrypą a growlem i mam nadzieję, że podałem kilka fajnych przykładów, które pokazują dosyć skutecznie
rozpiętość techniki false chord i po prostu poszczególne rodzaje brzmień w różnych stylach. Więcej ćwiczeń, więcej szczegółów w kolejnym odcinku, ponieważ on wyszedł trochę zbyt długi, więc podzielę go na połowę. To by było na tyle. Jeśli macie pytania, piszcie komentarze, chętnie odpowiem na te pytania albo nagram oddzielny film z odpowiedziami na wszystkie pytania, nieważne w jakiej one będą tematyce. Dobra, w takim razie pozostańcie ekstremalni, napierdalajcie, no i miłość, skurwysyny. Nie, po prostu kurwa nie.